Było niedzielne popołudnie, kiedy eskadra 3 śmigłowców wracała z granicy Iranu z Azerbejdżanem. Prezydent Iranu, minister spraw zagranicznych tego kraju oraz lokalni oficjele wracali z uroczystości otwarcia Tamy. Ekstremalnie trudne warunki pogodowe sprawiły jednak, że politycy nie dotarli do celu. Śmigłowiec rozbił się w irańskich górach. Zapraszam na specjalny odcinek podcastu Świat poświęcony śmierci irańskiego prezydenta. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Nie żyje prezydent Iranu. Ebrahim Raisi wraz ze swoim ministrem spraw zagranicznych oraz 7 innymi osobami zginął w katastrofie lotniczej na północy Iranu. Śmigłowiec, którym wszyscy lecieli, rozbił się w gęstej mgle o zbocze góry. W tym specjalnym odcinku podcastu dowiesz się, kim był Ebrahim Raisi i co jego śmierć może zmienić w Iranie, na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. Opowiemy też, jak wygląda struktura władzy w Iranie i czy skrajnie religijni przywódcy zdołają utrzymać się przy władzy. Jest poniedziałek, 20 maja 2024 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Poszukiwania śmigłowca z prezydentem Iranu Ebrahimem Raisim na pokładzie po wypadku w pobliżu Dżolfy. W niedzielne popołudnie z Iranu zaczęły napływać niepokojące informacje. Śmigłowiec, na pokładzie którego leciał prezydent, miał zaliczyć, tu cytat, twarde lądowanie. Przez kilka godzin nie było w zasadzie żadnych nowych informacji o losie Ebrahima Raisiego. Wiadomo jedynie, że śmigłowiec leciał w gęstej mgle, a trudne warunki sprawiają, że ratownicy nie mogą znaleźć miejsca wypadku. Dopiero po kilkunastu godzinach irańska telewizja państwowa poinformowała o śmierci prezydenta. Władzę w kraju przejął pierwszy wiceprezydent, a ludzie, którzy wcześniej modlili się o odnalezienie Ebrahima Raisiego, teraz go opłakują. W całym kraju, zarówno wczoraj, jak i dzisiaj, gromadzą się w tychże meczetach ludzie. Wczoraj, aby modlić się o bezpieczny powrót i ratunek dla prezydenta, a dzisiaj, żeby opłakiwać jego śmierć. Marcin Krzyżanowski, orientalista i wykładowca akademicki, jest w irańskim mieście Tabriz, czyli tam, dokąd nie doleciał wczoraj Ebrahim Raisi. Irańczycy, w szczególności ci wierzący, są narodem z naszej europejskiej, zimnej perspektywy bardzo emocjonalnym. Stąd też bardzo dużo płaczu, bardzo dużo łez i to grochów na całą twarz. Nam się to może wydawać bardzo mocno przesadzone, ale to jest taki kulturowy element, to jest sposób, w jaki ci ludzie radzą sobie z tego typu emocjami. No, oczywiście większość społeczeństwa jest zasadniczo obojętna, no i przyjmuje tą katastrofę, przyjmuje tą tragedię z pewną dezynwolturą, a pewna część, stosunkowo niewielka, to warto podkreślić, wyraża radość z katastrofy. کشورهای مستقل جهان در مسیر همکاری و همگرایی بیشتر قدم برمی‌دارند. Ebrahim Raisi to postać od lat obecna w irańskiej polityce. Zanim został prezydentem, zasłynął ze swojej działalności w wymiarze sprawiedliwości. Prokurator Raisi słynął z drakońskich kar wymierzanych przeciwnikom władz. Ebrahim Raisi urodził się 63 lata temu w Meszhedzie, w jednym z najbardziej konserwatywnych regionów Iranu, w mieście, w którym znajduje się jedno z najświętszych miejsc islamu szyickiego, czyli mauzoleum imama Rezy. Młodość spędził na studiach religijnych, studiował najpierw w Meszhedzie, później w drugim irańskim świętym mieście, w Qom, pod okiem między innymi Ajatollaha Chameneiego. Kontynuował swoją karierę w wymiarze sprawiedliwości. W 1985 roku został prokuratorem, który był zaangażowany w wydawanie wyroków śmierci na opozycjonistów.
za co do dzisiaj czyni mu się zarzuty. W 2014 został prokuratorem generalnym, a następnie szefem organizacji Ostone Quds Rezavi, bardzo dużej, bardzo istotnej w irańskim życiu gospodarczym i religijnym fundacji religijnej zarządzającej między innymi wspomnianym przeze mnie sanktuarium Imama Rezy. Następnie przez pewien czas był szefem irańskiego wymiaru sprawiedliwości, później próbował swoich sił w wielkiej polityce. Był kontrkandydatem radykałów w wyborach prezydenckich, w których został pokonany przez ówczesnego prezydenta i jak się okazało kolejnego prezydenta Hassana Rouhaniego, aż w 2017 roku, a w 2021, kiedy Rouhani już nie mógł startować, wygrał wybory prezydenckie. Warto zaznaczyć, że te wybory prezydenckie były pierwszymi wyborami prezydenckimi, w których Rada Strażników Rewolucji, jeden z organów państwa irańskiego, zawetował, zgodnie ze swoimi prerogatywami, praktycznie wszystkich liczących się, wszystkich prominentnych kandydatów zdolnych zagrozić wyborowi prezydenta Raisiego. I od tamtej pory Raisi był uznawany za protegowanego najwyższego przywódcy. On był przez pewien czas przymierzany przez ostatnie lata do tego, żeby być nowym najwyższym przywódcą duchowym Iranu, czyli tym najważniejszym politykiem rządzącym w zasadzie Iranem. Rozumiem, że dlatego, że po pierwsze był uczniem Chameneiego od lat, a po drugie dlatego, że był wystarczająco radykalny, tak jak sam Chamenei. Zgadza się. Bycie uczniem, tutaj warto podkreślić, że ani nie był on najlepszym i ulubionym uczniem Chameneiego, ani Ajatollah Chamenei nie był jedynym z jego duchowych mistrzów, ale obydwaj panowie się dobrze znali i współpracowali. I istotnie Ajatollah Chamenei niejednokrotnie podkreślał, że właśnie Ibrahim Raisi jest uosobieniem rewolucyjnych ideałów, że jest człowiekiem zdolnym, jak sam powiedział, poprowadzić renesans rewolucji i poprowadzić społeczeństwo irańskie w stronę tak zwanego hokumate islami, czyli rządu islamskiego. No i w związku z tym był właśnie wymieniany jako jeden z najpoważniejszych, a według mnie najpoważniejszy kandydat do objęcia schedy po wiekowym już Ajatollahu Chameneim. Jego śmierć spowoduje co najmniej chwilowy zamęt w irańskiej polityce. Z jednej strony mamy do obsadzenia to bardzo oficjalne stanowisko prezydenta, no i z drugiej strony mamy zakulisowe działania i tą nieformalną kandydaturę do objęcia schedy po Ajatollahu Chameneim. Co mogło być przyczyną tego wypadku? Czy to były złe warunki, czy jest jakieś prawdopodobieństwo, że stoi za tym, powiedzmy, Izrael? Jest to możliwość czysto teoretyczna. Oczywiście pojawiły się pewne teorie spiskowe mówiące o tym, że to właśnie Izrael maczał w tym palce, co moim zdaniem jest zupełnie pozbawione jakichkolwiek logicznych podstaw. Moim zdaniem, po pierwsze, to był wypadek, do którego przyczyniły się naprawdę fatalne warunki pogodowe. Miało miejsce w tym regionie załamanie pogody, bardzo gęsta mgła, to są wysokie góry, a oprócz tego po prostu kiepski stan floty powietrznej Iranu. Helikopter, w którym podróżował prezydent Raisi, to maszyna kilkudziesięcioletnia, serwisowana poza oficjalnym systemem producenta. Iran jest objęty bardzo silnymi sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych, które bardzo mocno pilnują, żeby żadne części zamienne do samolotów, śmigłowców i innych tego typu pojazdów do Iranu nie trafiły. W związku z tym Iran musi, kolokwialnie mówiąc, kombinować, żeby utrzymać swoją flotę powietrzną na chodzie. Jego śmigłowce i samoloty, w tym VIP-owskie, są też pozbawione tych najnowocześniejszych systemów nawigacyjnych, systemów umożliwiających lot przy trudnych warunkach atmosferycznych itd., itd. Marcin Krzyżanowski, orientalista i wykładowca akademicki, który jest teraz w Iranie, opowiada o prezydencie tego kraju, który zginął w katastrofie śmigłowca. A już za chwilę dowiesz się, co śmierć prezydenta może zmienić w samym Iranie i czy skrajni radykałowie stracą tam władzę. To jest specjalny, dodatkowy odcinek podcastu. Te regularne odcinki pojawiają się w każdy czwartek na stronie internetowej Polskiego Radia podcasty.polskieradio.pl, a także na Spotify i na YouTube.
Jeśli nie subskrybujesz nas jeszcze, to teraz jest znakomita okazja, by to zrobić. Z kolei na Instagramie i na YouTube codziennie po południu mamy dla Ciebie najciekawszy zagraniczny news dnia. Na wszystkich platformach znajdziesz nas, wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. To jest Podcast Świat. Iran jest wyjątkowym krajem na mapie Bliskiego Wschodu. Od 1979 roku rządzą nim radykalni duchowni, ajatollahowie. Gdy przejęli władzę na fali rewolucji islamskiej, utworzyli teokrację, czyli system władzy oparty na prawie religijnym, ale z bardzo rozbudowanym aparatem. To bardzo ważne, bo wiele mówi o tym, kim w Iranie jest prezydent i kim jest najwyższy przywódca duchowy. Iran wymyka się prostym schematom i wymyka się tym ukutym na Zachodzie definicjom terminologii politologicznej. Bez wątpienia najważniejszym i po nim długo nic urzędem jest urząd najwyższego przywódcy rewolucji islamskiej, który to urząd obecnie pełni Ajatollah Chamenei. On jest głową państwa, on wyznacza kierunki Iranu, on nominuje najważniejszych urzędników, natomiast prezydent jest drugi na tej drabince urzędów. Jednakże bardzo duża część irańskiej polityki jest tworzona, planowana w zaciszu gabinetów. Czy coś zmieni się po śmierci Ebrahima Raisiego, jeśli chodzi o politykę, jeśli chodzi o podejście do wielu rzeczy, o politykę zagraniczną również? Na pewno nic nie zmieni się, ewentualnie bardzo niewiele w irańskiej polityce zagranicznej. Tutaj za jej ciągłość odpowiada najwyższy przywódca, który w 2016 roku, czyli niedługo po tym, jak Donald Trump zerwał jednostronnie porozumienie nuklearne, stwierdził, że szansą dla Iranu jest współpraca ze Wschodem. Stwierdził, że koniec umizgów względem Zachodu, którego mu nie można ufać, i koniec polityki, jak sam to określił, prowadzonej z pozycji petenta. Tutaj też nie widzę szans na jakiekolwiek odprężenie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, gdyż praktycznie wszyscy irańscy politycy opowiadający się za czy to liberalizacją obyczajową, czy to za zbliżeniem z Zachodem, zostali po prostu usunięci ze sceny politycznej. Może dojść do sytuacji, aczkolwiek bardzo wątpię w taki scenariusz, kiedy dla zwiększenia frekwencji w nadchodzących wyborach prezydenckich do wyścigu wyborczego zostanie dopuszczonych kilkoro, w dużym cudzysłowie, liberalnych kandydatów. Natomiast, tak jak wspomniałem, jest to wątpliwe. Jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, to myślę, że po okresie kilkutygodniowych turbulencji, po zakończeniu sporów o to, kto zostanie następnym prezydentem, wszystko wróci do tego status quo ante. Innymi słowy, irańskie drony nadal będą spadać na przykład na Ukrainę. Irańskie drony będą, czy też drony na irańskiej licencji, bo są już produkowane w Rosji, dalej będą spadać na Ukrainę. Irański sprzęt, w tym rakiety, dalej będzie płynął bardzo szerokim strumieniem do Hezbollahu, Hamasu, Hutich oraz Kataib Hezbollah. Iran dalej będzie wspierał prezydenta Syrii Bashara al-Assada i dalej będzie rozbudowywał swoje wpływy w Iraku i Jemenie. Tutaj nie zmieni się nic. Rozumiem, że to też oznacza, że konserwatyści dalej będą trzymali twardą ręką Iran? Najprawdopodobniej tak, aczkolwiek, tak jak wspomniałem, istnieje niewielka, ale jednak możliwość, że po to, aby nieco ożywić irańskie społeczeństwo pod względem politycznym, po to, żeby napompować tą frekwencję w nadchodzących wyborach, która w ostatnich wyborach parlamentarnych była rekordowo niska, zostaną dopuszczeni jacyś kandydaci z grona reformistów bądź centrystów, ale szczerze w to wątpię. Marcin Krzyżanowski, orientalista i wykładowca akademicki prosto z Iranu, był gościem tego specjalnego odcinka podcastu Świat, poświęconego katastrofie śmigłowca, w której zginął prezydent Iranu Ebrahim Raisi. Premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych takich jak Spotify i Apple Podcast. Na naszym kanale na YouTube w każdą niedzielę pojawiają się też filmy,
z niebanalnymi historiami z całego świata. A w tygodniu na YouTube i na Instagramie Podcast Świat o 18:00 dajemy Ci najważniejszy światowy news dnia. Subskrybuj nas na YouTube i włącz powiadomienia. Śledź nas też na Instagramie. Komentuj, krytykuj i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i wracam w najbliższy czwartek. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.